Dzień dobry. Dzisiaj poruszę temat jasnej strony ciemnych charakterów, koncentrując się głównie na folklorze słowiańskim. Chociaż temat odnosi się do wielu różnego rodzaju historii, z fantastyki, z bajek, z różnych rzeczy. Chodzi o to, że bardzo często mamy przedstawione czarne charaktery w opowieściach w sposób jednoznacznie wskazujące na to, że one są po prostu czarne. Że one są w całości czarne, że nie ma w nich ani krzty dobra. I ja to też często widziałam, jak jeszcze parę lat temu robiłam te moje filmiki na temat demonów słowiańskich i szukałam tematów źródłowych. Bardzo często trafiałam na ilustracje tych demonów. I na tych ilustracjach one niejednokrotnie były przedstawiane bardzo makabrycznie, strasznie. One były krwiożercze, przerażające. Aż strach się bać. I gdybym ja w tamtym czasie dopiero co zaczynała się interesować folklorem słowiańskim i trafiałabym tylko na takie ilustracje, to pewnie bym się łatwo zniechęciła. A ja właśnie bardzo zwracam uwagę na tą piękną część tego folkloru, nie na tą przerażającą, która też jest okej, że się nią ludzie interesują, to jest spoko, bo gdyby nie to, że są te straszne części, to pewnie by nie powstała gra Wiedźmin i w ogóle serial Wiedźmin, ale ja bardziej lubię patrzeć na tą piękną część, dlatego chciałabym Wam powiedzieć o tym, o takich szczegółach na temat demonów słowiańskich, o których ogólnie się nie mówi, bo te demony są przedstawiane jako demony. A tak przy okazji właśnie sprawdziłam sobie definicję słowa demon w Wikipedii, bo dla mnie to też była zawsze zagwozdka i gryzło się to z różnymi rzeczami, których dowiadywałam się o tych stworzeniach. Bo gdy czytałam o niektórych demonach słowiańskich, one były opisywane jako takie, które korzystnie wpływają na ludzi i działają na jego korzyść, a w dalszym ciągu były nazywane demonami. Dlatego gryzło mi się to z tym, z czym mi się ogólnie słowo demon kojarzyło zawsze. A mi się kojarzy z jakimiś egzorcyzmami, z szatanem i z czymś strasznym. Ale przeczytam Wam definicję, żebyście też mieli to wyjaśnione. No więc demon to jest istota występująca w wielu wierzeniach ludowych, mitologiach i religiach, która zajmuje pozycję pośrednią między bogami a ludźmi, między sferą ziemsko-ludzką, materialną, a sferą boską, czysto duchową. Istota o cechach na wpół ludzkich, na wpół boskich. Najczęściej nieprzyjazny człowiekowi duch, związany pierwotnie z pojęciem nieczystości sakralnej. Czyli ogólnie jest jakiś wydźwięk pejoratywny, ale definicja jest taka, że demon to jest stworzenie, istota, która jest pomiędzy światem boskim a światem ziemskim. Tak. Więc mogą to być różne stworzenia, nawet te dobre. I o ile na przykład w mitologii greckiej demony powstawały z istot boskich i te istoty boskie były degradowane do postaci demonicznej poprzez swoje postępowanie, o tyle w mitologii słowiańskiej, w wierzeniach słowiańskich, demony stawały się demonami, mając swój początek w zwykłych człowiekach. Także i w ogóle według mnie bardzo lubię tą część folkloru słowiańskiego, że tam jest dużo logiki i takiego ciągu przyczynowo-skutkowego, że wiele rzeczy wynika jedna z drugiej. I na przykład, i tak jak sobie myślę teraz, że wiecie, my tutaj mamy naukę, mamy biologię, wiele rzeczy możemy wytłumaczyć, wyjaśnić, obliczyć. O tyle ludzie właśnie w tamtych czasach nie mieli takich rzeczy i oni musieli sobie to sami tłumaczyć jakimiś swoimi dostępnymi na tamten czas sposobami. I uważam, że to, co robili, było genialne, bo naprawdę dużo jakby w psychologii też często słyszymy o takich rzeczach, że postępowanie człowieka jest rezultatem jakiejś traumy, której kiedyś tam doznał. Tak, właśnie już teraz się pewnie domyślacie, o co mi chodzi, że będę mówiła o tym, czego doznały te demony, zanim się stały demonami. I tak było to wyjaśnione w folklorze słowiańskim i to jest w ogóle genialne.
Więc mam tutaj parę przykładów i zanim przejdę do tych przykładów, jeszcze Wam tutaj tylko wspomnę, że Słowianie wierzyli, że dusza ludzka, kiedy człowiek umiera, ona ulatuje do wyraju, do takiej krainy, w której przebywa z innymi duszami i kiedy rodzi się nowe życie na ziemi, ona tutaj zostaje sprowadzona poprzez bociana i wstępuje w tego nowego człowieka. Także dusza, żywot duszy nie zaczyna się wraz z narodzinami człowieka i nie kończy się wraz ze śmiercią człowieka, tylko ta dusza żyje przez kilka istnień. No i na przykład mamy tutaj takiego demona, który się nazywa Boginka. Myślę, że większość jest z Was znany. Boginki to były takie piękne dziewczyny, które zamieszkiwały moczary i obszary takie podmokłe i one zajmowały się głównie tym, że podkradały kobietom dzieci, podmieniały ich dzieci na swoje, bo dzieci boginek były takie, można uogólnienie powiedzieć, wybrakowane, a mężczyzn zwabiały właśnie tam do siebie i później fizycznie ich zamęczały do tego stopnia, że ci mężczyźni umierali, ale byli omamieni tym pięknem tych boginek. No i te boginki, zanim się stały boginkami, one za życia, to były dziewczęta zmarłe przed zamążpójściem, przy porodzie, kobiety utopione lub samobójczynie. No i domyślam się, że tutaj zamążpójście było czymś bardzo ważnym, bo parę razy się pojawiał różnych demonów właśnie jako przyczyna tego, dlaczego demon stał się demonem, człowiek stał się demonem, ale na przykład jeżeli chodzi o samobójstwo, no to już jest ewidentnie coś, co zostało spowodowane jakimś takim strasznym stanem psychicznym u dziewczyny. Więc zobaczcie, jakiego ona musiała cierpienia doznać, zanim popełniła to samobójstwo. Mamy na przykład utopca też, który był bardzo niebezpieczny dla ludzi, wciągał ich do wody i to był człowiek utopiony lub przeklęty przez matkę. Jak w tamtych czasach przecież rodzina i szacunek, jakby takie poparcie od rodziców było niesamowicie ważne. Kolejnym przykładem jest wampir. Zmarły śmiercią tragiczną lub również od samobójstwa. To są takie silne doświadczenia i my właściwie bardzo łatwo możemy to odnieść do naszego życia codziennego, bo nawet jeżeli ktoś nie wierzy w to, że jest życie po życiu i że dusza gdzieś tam ulatuje, potem wraca, to dokładnie takie same mechanizmy mają miejsce tutaj na Ziemi, nawet w ciągu jednego życia. Że my doznajemy doświadczenia i to doświadczenie może z nas uczynić kogoś, kto będzie krzywdził innych ludzi, albo może nas uskrzydlić, możemy na nim wzrosnąć i nauczyć się, co wyciągnąć z tego na naszą własną korzyść. Ale nawet wracając do mitologii greckiej, bo niby gdzieś przeczytałam, że demonami stawali się bogowie zdegradowani, no to jest przykład takiej meduzy. Meduza, wiemy wszyscy, meduza jest potworem, prawda, takim z wężowym odwłokiem i wszyscy znamy ją od tej strony. A ja gdzieś niedawno właśnie wyczytałam, że meduza była na początku piękną dziewczyną i ona została zgwałcona przez Posejdona. I później, co prawda, ona sama się nie przeistoczyła w tego potwora, bo ona została przez kogoś innego przemieniona w potwora, ale już później była i działała jako potwór, zachowywała się jak potwór. I to są piękne metafory, bardzo głębokie. Bardzo lubię właśnie w opowieściach takich fantazji i właśnie mitologii, w różnych przekazach takich, gdzie pojawiają się istoty jakieś z nadprzyrodzonymi mocami, że ilość symboliki w takich opowieściach no jest niesamowita. Można bardzo wielu rzeczy nauczyć się i każdy na swój sposób je zrozumie. Ale to wszystko jest piękne i głębokie i nie jest tylko to po prostu zbiór potworów, ale to jest jedna wielka alegoria do życia, do tego, jak nasza ludzka natura funkcjonuje, do tego, że my, do tego właśnie
do skutków tego, jak postępujemy, albo do skutków tego, jak zostaliśmy potraktowani. Bardzo mi się podoba, że w bajkach ostatnio, w ogóle w filmach, jest coraz mocniej pokazywana taka Jezu, nie wiem jak to się, dualność chyba natury ludzkiej, że z jednej strony osoba jest dobra, a z drugiej strony jest zła. I tak jak kiedyś na przykład w bajkach Disneya, czarownica, która przekleła śpiącą królewnę, przepowiadając jej, że ona się ukuje wrzecionem i będzie spała, była przedstawiana po prostu jako czarownica, jako zła czarownica, którą trzeba unicestwić. O tyle teraz właśnie jest ten film, który przedstawia czarownicę jako kobietę, która została na początku skrzywdzona. Jakie to jest piękne. Jest mnóstwo takich różnych właśnie przykładów, też w filmach Hayao Miyazakiego, czy też w mojej ulubionej bajce Kung Fu Pandzie, która jest niesamowicie mądra. Tam jest na przykład małpa, która kiedyś działała na niekorzyść innych, a później okazało się, jak pojawiła się taka dobra postać na jej drodze, czyli mistrz Uguay, która potrafiła zobaczyć, obdarzyć ją współczuciem, to ta małpa okazało się, że ona tak naprawdę jest w ogromnym cierpieniu i dlatego krzywdzi innych. I że kiedy zostało jej okazane to współczucie, to ona była w stanie też zacząć okazywać współczucie innym. To jest tak piękne, ja się po prostu czasami rozpływam nad tymi przykładami. W ogóle Kung Fu Panda to chyba zasługuje, ta cała seria, na jakąś potężną analizę, bo to jest tak głęboka bajka, głęboka historia, że nie ogarniam. Więc moje przesłanie na dziś brzmi tak, że nigdy nic nie jest czarno-białe. Ani w baśniach, ani w mitach, ani w naszym normalnym życiu. I w sumie takie podejście pomaga później być bardziej wyrozumiałym wobec wszystkich. Już zaczynając od tych postaci z bajek, tak? Że my zaczynamy dostrzegać w nich, kurczę, czyli jednak on nie był taki zły, on był po prostu skrzywdzony. Kończąc na przykładach z naszego własnego życia, że naprawdę ludzie w taki sposób się zachowują. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie i życzę Wam miłego dnia albo wieczora, nie wiem kiedy to wstawię.